Mistyfikacje w grach to nic nowego. Od wielu lat gracze bezskutecznie poszukują ukrytych elementów, postaci czy poziomów. Wystarczy screen w czasopiśmie czy niewinny wątek na forum, aby rozpalić wyobraźnię graczy, którzy chętnie ruszą na poszukiwanie sekretu. Często rzekomo odnaleziony easter egg jest żartem ze strony użytkowników czy sprytnym wprowadzeniem w błąd przez czasopisma czy portale, które w prima aprilis prześcigają się w pomysłach na kolejne wymyślne historie. I choć wydaje się to niewinne, wielu graczy straciło masę czasu w pogoni za czymś, co nie istnieje. Dziś dość łatwo wykryć mistyfikację. Internet bardzo w tym pomaga, a nawet najbardziej odjechane pomysły hakerzy wcześniej czy później zaimplementują do gry w formie moda. Oto 10 najciekawszych mistyfikacji w grach, które wystawiły graczy na bezsensowne poszukiwania, które nie mogły zakończyć się sukcesem. Diablo. Krowi level. Jedna z najsłynniejszych mistyfikacji w grach. Gracze wymyślili, że gdzieś w miasteczku Tristam istnieje ukryty, sekretny poziom, w którym walczy się z krowami. Po części było to spowodowane tym, że w grze faktycznie krowy występują, ale nie mają one większego znaczenia. Rzekomo, aby dostać się do poziomu mlekiem płynącego, trzeba było poklepać krowy odpowiednią ilość razy i w odpowiedniej kolejności. Wtedy to otwierał się portal, który przenosił nas na upragniony krowi poziom. Ciężko stwierdzić, ile gracze klepali biedne krowy, jednak portal nigdy nie chciał się otworzyć. Nawet dziś spotkacie ludzi, którzy przysięgną na wszystko, że byli w krowim levelu i widzieli go na własne oczy. Mało tego, podadzą wam receptę, jak i gdzie klepać krowie zady, aby się tam przenieść. Blizzard był niezwykle rozbawiony, ale i zaskoczony popularnością tego mitu. 1 kwietnia 1999 roku studio zamieściło screeny z nadchodzącego Diablo 2, w którym bohater walczył z krowami. Powstało niemałe zamieszanie, gdy gracze nie mogli zrozumieć, czy to był żart na prima aprilis, czy krowi poziom będzie w Diablo 2. Całe szczęście w drugiej części i w kolejnych Diablo krowie poziomy się znalazły, a gracze mogli w końcu wyżyć się na biednych krasulach, szlachtując je na lewo i prawo. Ciekawostką jest to, że w 1998 roku wyszedł pierwszy StarCraft. Posiadał on cheat, który wymagał wpisania kodu There is no cow level, który powodował natychmiastowe wygranie przez nas misji. Final Fantasy VII. Śmierć Aerith. Śmierć jednej z lubianych postaci w Final Fantasy VII dla każdego, kto grał, była niemałym przeżyciem. Bardzo emocjonalny moment nie tylko dla bohatera, ale i dla graczy, którzy zdążyli polubić i zżyć się z sympatyczną Aerith. Niedługo po premierze gry zrodziła się teoria, że da się przejść grę w taki sposób, aby Aerith nie zginęła z rąk Sepirota. Czegoż trzeba było dokonać, aby udało się ją uratować? Bagatela. Tuż przed sceną jej śmierci każda z postaci musiała być na 99 poziomie. Wtedy to rzekomo Cloud stawał do pojedynku z Sepirotem i pokonując go, Aerith uchodziła z życiem. Inną teorią była możliwość jej wskrzeszenia. Do nekromancji potrzebna była Revive Materia, 4 chusteczki i broń Apokalips. Cóż, wydawało się to w miarę łatwe dla początkującego nekromanty. Niestety Aerith jak była martwa, tak była i odprawianie zaklęć nekromancji nic nie dało. Inne teorie? Uwaga, zaczyna być coraz bardziej głupio. Zagranie motywu muzycznego na pianinie w Shinra Mansion miało przywołać jej ducha, z którym można było legalnie pogadać. Następnie naginać z duchem do Ancient City, gdzie wskakiwał on w prawdopodobnie nadgniłe już ciało Aerith i voilà, była cała i zdrowa. Można też było dać Sepirotowi czarną materię, którą chował za pazuchę i uciekał zapominając o dziewczynie. Albo przez całą grę trzeba było być lujem dla Tiffy, ale ziomeczkiem dla Aerith. Podczas pojawienia się Sepirota to Tifa brała miecz na klatę i to ona zginęła. Albo zebrać 100 chusteczek i dać je jakiejś babie w Midil. Wtedy dowiesz się, jak uratować tą nieszczęsną labadziarę. Czego byś nie robił i gdzie byś nie szukał, Aerith umarła i koniec. Dealuj z tym. Polybius. Polybius był automatem do gier, który rzekomo pojawił się w 1981 roku w Oregonie. Podobno gra składała się z kolorowych linii i kropek, które poruszały się po ekranie, by w pewnym momencie eksplodować. Sam sens rozgrywki nie jest do końca jasny, bo nie ma nikogo, kto w to grał, a przynajmniej nie można zweryfikować tych opowieści. Według teorii gra została skonstruowana przez CIA i miała służyć praniu mózgu i kontrolowaniu myśli.
Co tydzień pojawiali się smutni panowie w czerni i zabierali dane z automatu w niewiadome miejsce. Nie jest do końca jasne, dlaczego był tylko jeden taki automat i jak kolekcjonował dane. Pamiętajmy, że początek lat 80. to nadal średniowiecze w grach wideo. Owszem, pewne połączenie kolorów, migających świateł może doprowadzić do bólu głowy czy nawet padaczki. To nic nowego. Rzekomi świadkowie wspominają grę z grafiką wektorową o jakości, jaka była niemożliwa w tamtych latach do uzyskania. Także wspominają, że po Polybiusie mieli koszmary, bóle głowy i inne symptomy. Moim zdaniem legenda zrodziła się z dość niefortunnych wypadków, które nastąpiły po sobie w Oregonie w niezbyt odległym od siebie czasie. Michael Lopez dostał migreny pierwszy raz w życiu po zagraniu w Tempest. 12-letni Brian Muro, chcąc pobić rekord długości grania w Asteroids, odpadł po 28 godzinach, a tydzień później Jeff Daly zmarł na atak serca po próbie zdobycia rekordu w grze Berserk. Splot niefortunnych zdarzeń dał miejsce legendzie, grze, która bełtała czachę i po której czułeś się niefajnie, bo jak zawsze najprościej zwalić wszystko na gry, nawet te wyimaginowane. Mario 64. Luigi. Gra Mario 64 na Nintendo 64 bez wątpienia była tytułem przełomowym. Po raz pierwszy gracze mieli tak ogromną swobodę w grze platformowej. Mario mógł biegać, skakać, ślizgać się na brzuchu, pływać i o wiele więcej. Sympatyczny, wąsaty grubas podbił serca graczy, jednak w pewnym momencie gdzieś w czeluściach czyjegoś mózgu odezwało się jedno ważne pytanie. Okej, ale gdzie jest Luigi? Luigi. Nieodłączny brat Mario pojawiał się w grach bardzo często, więc czemu by miało go nie być w Mario 64? A co jeśli Luigi jest postacią do odblokowania, ukrytą przez sprytnych programistów z Nintendo? Takie pomysły musiały się w końcu zrodzić. Ciekawe jest to, że analogiczna sytuacja była w grze Luigi Mansion, gdzie gracze tym razem poszukiwali Mario. W grze na Nintendo 64 dociekliwi gracze węszący kąty znaleźli rzekomą wskazówkę odnośnie tego, jak odblokować Luigiego. Był to napis na tablicy przyczepionej do statuły gwiazdki. Gracze doczytali się w tym bohomazie, że widnieje tam napis L is real 2401. Tajemnicza liczba została zinterpretowana jako liczba wszystkich monet w grze, które należy zebrać, aby Luigi się pojawił. Rzesze fanów rzuciły się ochoczo na tą radosną marnotrawność czasu i niestety po zebraniu wszystkich monet Luigi magicznie się nie pojawił. Inną tezą było zrobienie 2401 kółek wokół fontanny z tablicą. Serwis IGN był zasypywany cudownymi sposobami, które miały odblokować Luigiego. Wreszcie zdecydowali, że dadzą $100 temu, kto poda legitny sposób na zagranie wąsaczem. I wiecie co? To $100 nadal czeka, a ludzie nadal zbierają monetki i robią kółka, bo może to właśnie im Luigi się objawi w całej okazałości. Tekken 3. Lei zakuwa w kajdanki. Ten mit narodził się w Polsce w moim ulubionym piśmie PSX Extreme, dokładnie w numerze 28 z 1999 roku na stronie 93. Tam też redaktorzy zamieścili screen, jakoby jeden z fighterów Tekkena, policjant Lei, miał możliwość zakucia w kajdanki oponenta, rzucenia go na glebę i prania po mordzie. Redaktorzy podali nawet sposób, jak odblokować ten zacny cios. Wystarczyło Leiem przejść 100 walk w survivalu, pokonać Bruce'a Irvinga i cios się odblokowywał. Sprytna mistyfikacja chwyciła. Sami autorzy przyznają, że dostawali dziesiątki listów od osób, którym się to udało i odblokowali ten nieistniejący cios. Choć PSX Extreme niejednokrotnie przyznawał, że wszystko to była ściema i żart, do dziś podobno spotykają graczy, którzy potrafią Leiem zakuć kajdany i prać po mordzie. Skąd wziął się pomysł? Nie wiem. Mogę jedynie zgadywać, że mógł być zaczerpnięty z innej gry, mianowicie Die Hard Arcade, gdzie John McClane mógł zakuć delikwenta w kajdanki, a następnie go sponiewierać. Cóż, żart się udał i żyje do dziś. A wy? Umiecie Leiem zakuć w kajdany? Ja umiem, ale nie pokażę, bo nie mam Tekkena 3 w domu, jest u babci. Poza tym nie da się na tym padzie, co mam. Musi to być mój stary pad, a on jest u brata cioci, także ten. Musicie mi wierzyć na słowo. Słowo harcerza. Tomb Raider. Nude Rider.
Lara Croft w Tomb Raider bez wątpienia rozpalała zmysły graczy, którzy głównie myśleli o tym, co takiego skrywa pod tą kusą koszulką i spodenkami. Czy jest tam na co popatrzeć? No zapewne było, bo zrodził się mit, jakoby można by było odblokować nagą Larę i tak przemierzać grobowce. Podobno, aby odblokować ten miły dla oka widok, twórcy Core Design zamieścili specjalny kod, który odblokowywał tą wielce pożądaną opcję. Niestety dziś ciężko znaleźć rady i triki, jakie były potrzebne, aby rozebrać Larę. Niemniej żądni nagich piersi gracze zapewne próbowali wszystkiego i to nie raz. Niestety bez efektu. Twórcy byli tak rozbawieni faktem poszukiwania nagiej Lary, że w drugiej części na końcu postanowili trochę podroczyć się z graczami, dodając scenę pod prysznicem. Jednak cyfrowego suta i tak nikt nie zobaczył. Nad cierpiącymi graczami zlitowali się hakerzy, którzy wypuścili specjalny patch, który podmieniał tekstury na bohaterce. I choć ten rycerski czyn powinien być opiewany w pieśniach pochwalnych, Core Design postanowiło wytoczyć im proces i ukarać graczy, którzy z tego patcha skorzystali. Jak to się mówi, nie dla psa kiełbasa i nie gołe suty Lary dla ciebie, ty pryszczaty konusie. Street Fighter 2. Shenlong. Shenlong miał być ukrytą postacią w popularnej grze z serii Street Fighter. Plotę rozpuścił magazyn AGM, wykorzystując błąd w translacji. W amerykańskiej wersji gry z automatów po ukończonej walce Ryu wymawia słowa "You must defeat Shenlong to stand a chance". Ze słów wynika, że Shenlong to jakaś tajemnicza postać. Jednak Shenlong w tłumaczeniu oznacza Rising Dragon Punch, który jest jednym z ciosów Ryu i Kena. Redaktorzy zadbali jednak o to, aby żart był legitny, publikując zdjęcia walki z Shenlongiem. Sam fighter był siwym dziadem z długimi włosami, podobno miał posiadać ciosy wszystkich postaci i zadawał większe obrażenia. Czasopismo reprintowano na cały świat, a Shenlong stał się ogólnoświatową sensacją. Gracze tygodniami próbowali go odblokować. Nawet twórcom serii dowcip się spodobał i sami stworzyli mistyfikację, jakoby siwy dziad miał się pojawić w Street Fighter 4. Również przy premierze piątej części cyklu żart okazał się nadal żywy i Shenlong pojawiał się w przebąkiwaniach twórców. Jednak do dziś to nadal mit, jak sam Capcom podkreśla, pozostanie na zawsze legendą. Resident Evil 2. Akuma. Ponownie bekowcy z AGM postanowili zakpić, tym razem z fanów Residenta, umieszczając w magazynie na screenach Akumę z serii Street Fighter jako jednego z możliwych do odblokowania bohaterów. Oczywiście zapodano od razu instrukcję, jak Akumę odblokować, wysyłając kolejny raz graczy na krucjatę, której jedynym celem było zmarnowanie ich czasu, prowadzące jednoznacznie do rozczarowania i irytacji. Cóż trzeba było zrobić, aby legendarnego fightera odblokować? Bagatela. Skończyć każdy scenariusz z gry po 6 razy z końcową oceną na A dla wszystkich scenariuszy. Można było tylko używać pistoletu i noża. Następnie odpalić komputer w laboratorium, wpisać Akuma, który wtedy wychodził z jednego z pojemników kriogenicznych. Oczywiście demoniczny Zambruder nie używał pistoletu i innych ludzkich wynalazków, ale ładował w zombiaki czerwonymi fireballami. Najlepsze jest to, że nadal pod artykułami z tą sprawą znajdziecie wpisy, że nie jest to oszustwo, ale prawda i że za dzieciaka wielu z komentujących odblokowało Akumę, pomimo że czasopismo przyznało później, że był to żart. Choć szczerze mówiąc, byłoby to nawet prawdopodobne, w końcu obydwie gry były z Capcomu, a model trójwymiarowego Akumy można było zakumić ze Street Fighter X. Shadow of the Colossus. 17 kolos. 17 potwór w kultowej grze Famito Uedy narodził się z przeświadczenia, że po pokonaniu wszystkich kolosów jest jeszcze jeden, ukryty. Jako dowód gracze pokazywali szkice potwora, które można było znaleźć w artbooku poświęconemu grze. Nikt nie zauważył, że były to szkice koncepcyjne i samych kolosów było tam pokazywanych o wiele więcej. 17 kolos został zaszczepiony w umysłach graczy, którzy od lat próbują go znaleźć. Polecam poczytać prześmieszne, pełne goryczy i rozczarowania wpisy oszołomów, którzy bezskutecznie wykonywali nawet najbardziej absurdalne zadania, aby go zobaczyć. Jeden z gości przeszedł grę 24 razy, przeszedł wszystkie próby czasowe na najwyższym poziomie trudności, zeżarł wszystkie dostępne w grze owoce, zabił wszystkie jaszczurki, a 17 kolos, jak się nie pojawił, tak się nie pojawił. Cóż, w mojej opinii grę należy ukończyć co najmniej 72 razy, aby 17 kolos wreszcie się pojawił. Wiem, bo sam go widziałem na własne uszy. Pokazałbym screen, ale akurat plik mi się zepsuł.
Mortal Kombat. Ermac. Pierwsza część Mortal Kombat nie obfitywała w sekrety. Był jeden ukryty wojownik, Reptile. Ale graczom było za mało. Wykombinowali, że w oknie diagnostycznym gry pojawia się słowo Ermac. Toż to musiał być ukryty drugi wojownik. Na podstawie tego słowa stwierdzili, że to na pewno czerwony ninja. No bo żółty, niebieski i zielony już był. Więc ten nie może być różowy, amarantowy, lilak, khaki, alabastrowy czy ecri. Został więc czerwony. Tak narodził się Ermac, czerwony ninja, który nie istniał. Niejasne jest, jak można było odblokować Ermaca, ale zapewne było to czasochłonne i wymagało całych mileniów ćwiczeń. Sam Ermac był skrótem od Error Macro i był to niewielki program, tak zwane makro, napisane przez Eda Boona, które pomagało mu przy wychwytywaniu błędów. Jednak historia Ermaca potoczyła się w dość zaskakującym kierunku. Twórcy byli tak rozbawieni całym zamieszaniem, że Ermac pojawił się w Ultimate Mortal Kombat 3 i od tego czasu gości w smoczej serii jako pełnoprawny fighter. Mało tego, Ermac pojawił się też w filmie Mortal Kombat Annihilation, jak i serialu Legacy oraz serialu animowanym. Coś, co było pomysłem wyciągniętym z tylnej części Shao Kahna, nagle zaczęło żyć własnym życiem i przeistoczyło się w pełnoprawną postać. Nie wiem jak wy, ale ja szanuję Error Macro. Dziś trudno o dobrą mistyfikację. Gracze połapią się w parę chwil, że coś nie gra. Dostęp do odpowiednich narzędzi pozwala rozebrać grę na czynniki pierwsze i tego typu żarty byłyby dość krótkotrwałe. Jednak w czasach, gdy nie było internetu lub co dopiero on raczkował, przemycenie dobrej ściemki było proste. Wystarczył screen i rzucony od niechcenia opis, aby rozpalić wyobraźnię. Bo czyż redaktorzy będący autorytetami dla tak wielu graczy odważyliby się z nich zakpić? Nie, to niemożliwe. A tak a propos, w filmie ukryłem mały easter egg. Jesteście w stanie go znaleźć?